wschodniej części Belgradu. Jest tutaj kilka cudów architektury, takie jak to, które widzicie teraz. Są te budynki bardzo rozsiane, więc objechanie 4 budynków tutaj, żeby zobaczyć, zajmie około 2 godzin. Natomiast myślę, że warto, bo no, to jest naprawdę niesamowite. Szczególnie dla fanów architektury brutalistycznej i modernistycznej. Każdy, kto się interesuje taką architekturą, to powinien przyjechać do Belgradu i poświęcić tutaj ze 2-3 dni, żeby zobaczyć na żywo te twory. To jest jeden z nich. Pomimo, że to są tylko balkony, takie jakby dobudowane, no to cała struktura ma 6 ścian. 5 ścian. Raz, 2, 3, 4, 5 ścian. To w ogóle taki pomysł, żeby zrobić takie trójkątne. To są balkony. Z tego co widzę, to nie jest część mieszkania, tylko to są balkony takie trójkątne. No ale wygląda to po prostu kosmicznie. Widziałem to kiedyś na zdjęciach, w różnych książkach o architekturze, ale teraz mam okazję zobaczyć to na żywo. Nie wygląda na aż tak duży. Myślałem, że on będzie większy, bo zazwyczaj zdjęcia są robione gdzieś tam z daleka teleobiektywem. Człowiek jest takiej gabaratury zwykłego małego bloku. No niemniej jednak ten brutalizm tutaj widać konkretnie. Lecimy dalej, bo to jest pierwszy punkt, na którym się zatrzymałem tak naprawdę. A jest ich tutaj jeszcze kilka w tej wschodniej części. Zachodnią część będziemy, mam nadzieję, zwiedzać pieszo. Myślę, że zdążę dzisiaj coś obejść, a jak nie, to jeszcze się jutro obejdzie, bo tam to jest w ogóle abstrakcja. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, jeśli tamta czekoladka nie zrobiła na was wrażenia, daj przejechać, gościu, to patrzcie tam. To jest prawdziwe cudo. Jakie to jest wielkie. Ale się jaram. Kurde. Kosmos. No babo. Decyzja. Się już wpi***sz, to jedź. A jak masz pierwszeństwo, to też jedź. Oczywiście, że wyjeżdżamy do środka portalu. Panie, zakaz wjazdu. Ale co tam? Wschodnia brama Belgradu, albo raczej oficjalna nazwa Rudo. To kompleks 3 takich budynków. W każdym z tych budynków mieszka około 1500 osób. Budynki są 3 i są skonstruowane w taki sposób, że nieważne z której się strony patrzy, to jeden budynek teoretycznie ma być pomiędzy 2. One są tak zbudowane na okręgu. Teraz jesteśmy w samym środku tego okręgu, tego osiedla. No i powiem wam, robi to wrażenie. Wygląda to jak jakiś portal do, nie wiem, w Diablo czy coś. To jest idealny przykład brutalizmu w architekturze. Te rezydencje mają być symbolem jugosławskiego socjalizmu i mają około, chyba równe 85 metrów wysokości, ale generalnie, jak też widzicie, nie są one w najlepszym stanie. Tutaj wam pokażę z bliska, jak to wygląda. W 2013 roku części takich płyt betonowych, takie spore kawały, zaczęły w niektórych miejscach odpadać i generalnie stwierdzono, że budynki są w fatalnym stanie, ale renowacje
wyceniono na 4 miliony euro i nie ma po prostu nie ma skąd wziąć tych funduszy. Chyba były jakieś zbiórki, ale udało mi się około 100 000 euro zbierać, więc nawet nie byli blisko. Dużo z tych budynków powstałych po wojnie jest w opłakanym stanie, niektóre właśnie po 70 lat nikt ich nie tknął, więc one są w fatalnym stanie, ale nie zapowiada się, żeby coś się miało zmienić. Jednak ludzie dalej tu mieszkają i jest to taka wizytówka trochę miasta. To osiedle jest bardzo dobrze znane, kojarzone z miastem Belgrad. Widać tutaj po tym placu nawet, że lata świetlności to już dawno temu minęły. Zobaczcie, tak to z bliska wygląda. Tu szyby jakieś poklejone, wszystko popisane. Zabijecie mnie chyba za to skrzypienie butami. Tej architekturze komunistycznej przyświecały głównie dwa cele. Jakby temu designowi, który tutaj został zastosowany. Po pierwsze, wszystkie te budynki brutalistyczne, komunistyczne mają dawać mieszkanie, po prostu. Funkcją główną jest mieszkanie. A drugie, ma to sprawiać wrażenie potęgi komunizmu. Ma to sprawiać takie poczucie monumentu, wielkości. Bardzo fajnie te kondygnacje, im wyżej, tym węższy się robi. Wygląda tak, jakby budynek na budynku powstawał, taka trochę piramida. I tutaj jesteśmy w ogóle, widać bardzo fajnie w takim okręgu wytyczonym. I całe to osiedle jest na wzniesieniu. Tu przed chwilą przejeżdżaliśmy motocyklem dookoła, więc na dole, na parterze jakby są parkingi i garaże. Natomiast w ogóle całe to osiedle jest na wzgórzu, więc ono jest bardzo dobrze widoczne z wielu miejsc. Już nawet z daleka, wjeżdżając do Belgradu, można zobaczyć bardzo dobrze tą budowlę. Przy każdym z budynku z dwóch stron jest zejście takie schodami na ten parter, gdzie są parkingi. Zobaczmy sobie klatkę. Nie będziemy gdzieś tam na górę pewnie wchodzić, ale zamknięte. Nie będziemy w ogóle wchodzić w takim razie. Co tam? Chcesz popatrzeć, co robię? Ja wiem, gdzie mieszkasz. Robi wrażenie, ale pora lecieć dalej. Jeszcze tych miejscówek trochę jest, a już jest dość późno. Czy późno? Nie jako poradnia, tylko późno, że mam jeszcze dużo rzeczy do zobaczenia, a się nie wyrabiam z czasem. Ale to tak jest, jak się w takich butach chodzi i w takiej kurtce. Wynająłem sobie jakieś mieszkanko na obrzeżach i musiałem jechać autobusem do centrum. Fajny experience, szczególnie, że za darmo, ponieważ wygląda to tak, że generalnie w Belgradzie bilety autobusowe kupuje się w 3 miejscach, do których niestety miałem daleko. I tam można kupić bilety za 89 dinarów, czyli 3,50. Natomiast u kierowcy kupuje się za jednorazowy bilet za 250, czyli za 10 zł. Więc różnica jest spora, ale uznałem, że kupię u gościa, a gościu mówi nie, awaria systemu. Także za friko sobie podjechałem fartem. Idziemy teraz do zachodniej bramy. To jest kolejna rzecz, którą tutaj muszę zobaczyć. No i będziemy zwiedzać całą tą próbę realizacji utopijnego
socjalistycznego miasta. Ten brutalistyczny potwór, którego tutaj widzicie, ma symbolizować bramę witającą przybyszy, którzy przyjeżdżają do miasta, ponieważ tutaj obok jest główna droga i ta brama ma być widoczna z daleka. Jest to ten budynek nazywany zachodnią bramą Belgradu. Generalnie lewa część została zaprojektowana jako część mieszkalna, a prawa jako office, różnego rodzaju biura. Na samej górze ten spodek, który tam widać, to była restauracja. Tu normalnie sobie mieszkają ludzie, natomiast ten budynek, oprócz tego, że jest nazywany oficjalnie zachodnią bramą Belgradu, jest też nazywany Ganex, firmy, która była właścicielem tej części budynku. Natomiast w 2015 roku grupa Ganex zbankrutowała całkowicie i teraz prawdopodobnie cała ta część jest po prostu opustoszała. Zobaczcie tutaj jaki mini amfiteatrzyk. No powiem wam, że robi to wrażenie, jest to naprawdę kolosalnie dużo. Szkoda, że ten brzydki baner tutaj jest, ponieważ zasłania brzydką architekturę, która swoją brzydotą aż fascynuje i sprawia, że jest ta bryła piękna. No ale kurde, te banery, nienawidzę. Ten budynek zasługuje przede wszystkim na uwagę, dlatego że oprócz tego brutalizmu, który widać na pierwszy rzut oka, są tutaj też cechy strukturalizmu, jak na przykład te cylindry, i konstruktywizmu. To jest naprawdę bardzo fajna bryła. Na pewno w Serbii jest to najbardziej rozpoznawalna wizytówka, jakby jeśli chodzi o ten styl brutalistyczny. I jest to jeden z najbardziej też rozpoznawanych budynków na świecie pod względem brutalizmu. Jak to tu wygląda? Tu w środku jest pusto. Tam ktoś jest. Tam jest gościu z ochrony pewnie. Już nie będziemy się tam pchać, bo nas stąd zaraz wyrzuci. Tak to wygląda od drugiej strony. Część mieszkalna zdecydowanie lepiej się prezentuje niż ta część biurowa, która jest obrzydliwymi banerami przesłonięta. No jak się patrzy do góry, to jest niezły efekt. Przejdziemy się tu teraz z bliska zobaczyć parter części mieszkalnej. Pizzeria jakaś już nie działa. O kurde, tego się nie spodziewałem. Wow. O choliba. No to jest szok teraz dla mnie. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy to widzicie, ale ten budynek, on jest w środku pusty. I są ściany tu dookoła. Mega to zobaczyć na żywo. Nowy Belgrad, czyli ta zachodnia część miasta, jest taką próbą stworzenia utopijnego, socjalistycznego miasta, w którym wszystko jest zaprojektowane jakby od linijki, więc są tu takie dystrykty, trochę jak w Stanach są takie aleje, że wszystko jest pod kątem 90 stopni i każdy taki dystrykt ma jakieś właśnie dziwadła
architektoniczne w stylu brutalistycznym głównie. Są to w większości właśnie budynki mieszkalne, czyli jakieś takie bloki. Jest kilka dystryktów, które warto zobaczyć. To jest z tego co pamiętam na pewno 23, 21. Napiszę tu listę, żeby wam nie powiedzieć, bo ich jest naprawdę dużo. No i na przykład tam teraz, tak jak za mną widać, takie super jednostki. Tam jest na przykład dystrykt, na którym są same te super jednostki. No i to jest taka jego cecha, nie? Gdzieś w innym dystrykcie znowu są jakieś trochę inne te budowle, ale wszystkie tutaj, jak widzicie, ten też mocno takie brutalistyczne. Ta wizja była skazana na porażkę, ponieważ wiadomo, że ludzie lubią organikę i ludzie dobrze się czują w miastach, które są tworzone z biegiem czasu i są tworzone organicznie, czyli uliczki są gdzieś tam dostosowywane do jakiegoś terenu, do jakiegoś budynku, coś jest burzone, coś powstaje nowego i to miasto tak z biegiem historii zmienia swój kształt i to jest dla nas naturalne, tam się ludzie dobrze czują, natomiast w takich mocno zaprojektowanych od linijki miastach no różne problemy tam potem ludzie mają i generalnie ze wszystkim są problemy i z jakąś komunikacją i też te budynki mają to do siebie, że mimo, że w takich super jednostkach mieszka po ileś tysięcy ludzi, to jak się jest na tym osiedlu, to się wydaje, że się jest tak odrealnionym. Nie czuć jakiegoś takiej swobody, tylko czuje się, że się jest w takim sztucznym miejscu. Się za mną przed chwilą puknęli dwa samochody. Jeden pełen dzieciaków. Niebezpiecznie. Patrz na te kolory, na tą bryłę, no kurde, kosmos. Czemu teraz się już takich nie buduje? Chyba to, co jest takie najbardziej fascynujące dla mnie w tym stylu architektury, jest to, że one są takie kosmiczne, takie futurystyczne, ale jednak betonowe, czyli taki prymitywne, taka prymitywny futuryzm. To jest w nich takie chyba najbardziej kontrastowe. Ta wizja przyszłości, ale w betonowym wydaniu. To co jest super, że tutaj nawet żadnego napisu nie ma, co to jest. Po prostu tak surowo. Jeszcze tylko tą kamerę wywalić i już w ogóle perfekto. No jest kosmiczny klimat, naprawdę. Zobaczmy, co tu jest w ogóle teraz. Policja? To jest chyba budynek policji teraz. Myślałem, że jakiś urząd. To ja nie wiem, czy takie obiekty można nagrywać. Ciekawe, jak polaryzacja w ogóle działa z tymi szybami. Dzieje się coś? Nawet coś tam działa. To nie jest policja, bo byłyby to radiowozy. Chyba czytać nie umie. Chyba urzędy jakieś. Nie no, jest policja też. Może i komisariat jakieś i urzędy. Tu jest w sumie generalnie dużo miejsca. Więc może się wszyscy nawet pomieszczą. To jest chyba mój ulubiony budynek, jaki dotychczas widziałem. Mega mi się podoba. Zdecydowanie to jest najlepszy, jaki w życiu widziałem.
modernizm bije wszystko na głowę, nawet brutalizm. Ten budynek to jest po prostu jakiś sztos. Te żółte folie w oknach. Piękna, moja ulubiona żółta cegła na zakładkę. No i ta forma, kurde no. Patrzcie tam. Te takie balkoniki, jakieś takie kolumny, różne dziwactwa. To wszystko działa tak, że ten budynek jest taki kompleks, taki złożony. No i łączy też cechy właśnie tego surowego betonu, który jest wyśmienity. I panele na suficie to jest też co uwielbiam. Po prostu wszystkie moje ulubione rzeczy w architekturze ten budynek ma. Te panele od dołu. Coś pięknego. Ale miałem farta, że jestem tu o zachodzie słońca i że jest dobra pogoda. W ogóle ten budynek, jak odbija światło słoneczne, teraz już nie widać. Znaczy ja widzę, ale to na kamerze nie będzie widać. Widać takie plamki złote. Wcześniej tu na całym placu, jak słońce było trochę wyżej, to na tym placu były takie różne właśnie złote plamy. Jeszcze trochę na drzewie widać, ale już jest słońce za nisko. To też fajny efekt robi. Kurde, chyba sobie go wymodeluję w 3D naprawdę, bo chyba tak zrobię. Mi się mega podoba. No i ten budynek, tak zwany kiedyś SIF 3, jest połączony tam takim tunelem z budynkiem SIF 2. Tam jest urząd miasta, a w SIF 3, czyli moim ulubionym, no to jest po prostu urząd i tutaj są różne, tam jest jakiś bank, jakieś urzędy czegoś i jakiś komisariat. Generalnie dużo rzeczy tam jest w środku. I my teraz się jeszcze kierujemy pod Pałac Serbii, czyli chyba największy budynek w Serbii, jeśli chodzi o szerokość i rozłożystość. Podobno jest tak szeroki, jest tak długi, że nie da się go objąć w obiektywie i ludzie robią panoramy, żeby go sfotografować. Zobaczymy, czy ten obiektyw w stałce będzie w stanie ująć ten pałac Serbii. Słońce już zachodzi, więc na pewno nie zdążymy tam przyjść na Golden Hour, ale na pewno zdążymy przyjść na Blue Hour, który jest równie atrakcyjną godziną jak Golden Hour. Jeszcze po drodze mnie ten dziwak tutaj zaciekawił. No, Belgrad to jest po prostu Mekka, jeśli chodzi o taką architekturę. Tutaj taki. To jest po prostu jak jakaś jedna wielka galeria architektury brutalistycznej, modernistycznej, konstruktywizmu. Co tam jeszcze? No generalnie dużo fajnych styli tu jest. Takie piękne komunistyczne bloki, a tutaj jeszcze piękniejsze dziwactwo. Czyż to nie jest obrzydliwe? Jakby jednego wam było mało, to tam dalej jest kolejny taki. No co trzeba mieć w głowie, żeby takie brzydactwo stworzyć? W ogóle wygooglujcie sobie Nowy Belgrad na obrazkach z lotu ptaka, jakieś widoki z góry, żeby wiedzieć, o co chodzi z tymi dystryktami. Bo jak się tak tutaj idzie, to tego nie widać, nie czuć, ale jak się popatrzycie na mapę z góry, na jakieś zdjęcia, nie mapę, no to widać, że jest to bardzo utopijna próba stworzenia miasta. Patrzcie. No,
kurde, no idę do tego pałacu i co chwilę mnie tu coś ściąga. No na przykład tu jest jakiś taki dystrykt. Napiszę pewnie jaki to numerek, bo nie wiem teraz. Ale kurde, jaki to jest klimat, no patrzcie się. Tam między budynkami, co widać, kolejny budynek z kolejnego dystryktu. To jest blok 30, tu gdzie teraz byliśmy, i całe to tutaj osiedle to jest blok 30. Nie mylcie blok jako budynek, tylko blok to jest nazwa dystryktu. Patrzcie tu jaki wielki klon. Takie reklamy to szanuję, bo są geometryczne i są przede wszystkim w przestrzeni napisane. Więc typografia jest fajna, a to co mi się nie podoba to banery przysłaniające architekturę. To taka reklama to szacun, powinno takich być więcej. Naprawdę fajnie wyglądają takie logotypy czy napisy na budynkach, jeszcze w nocy szczególnie jak świecą, to jest w ogóle sztos. Akcja jest taka, że byłem sobie właśnie pod tym pałacem, opowiadałem o nim, robiłem zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. No i podleciał do mnie gościu z Uzikiem, powiedział, żeby usunąć całe wideo, wszystkie zdjęcia. Musiałem przy nim to usuwać, na szczęście nie chciał, żebym kartę formatował, bo chyba bym go tym Uzikiem tam zastrzelił. No ale powiedział, że po w ogóle tamtej stronie ulicy jest zakaz robienia zdjęć i tak dalej. Trochę ściemniał, ale nie chcę go już wkurzać, więc dogram sobie stąd to, co wam chciałem powiedzieć. Budynek robi mega wrażenie. 65 000 metrów kwadratowych, 6 pięter, jest w kształcie litery H. Niestety tutaj tak nie widać, ale z góry jak się patrzy ma kształt litery H. Jest to budynek prezydencki. Został w 1946 ogłoszony konkurs na zaprojektowanie tego pałacu wtedy dla prezydenta Jugosławii i wygrała go grupa architektów z Zagrzebia. Początkowo miał być w stylu socrealizmu z elementami stalinizmu i tak dalej, ale gdzieś tam się to historycznie później pozmieniało. No i zaczęły wchodzić tak naprawdę różne inne style do niego. Bardzo widoczne są okna takie modernistyczne, jakieś tam elementy brutalizmu, generalnie taka mieszanka, ale modernizm chyba przeważa ostatecznie. To co jest super, jak się tam jest, on jest naprawdę spory i jest takie uczucie, jakby się było, nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach czy gdzieś na jakimś takim placu. Jeszcze zauważcie, że tam żadnych nie ma napisów. Nie jest nigdzie napisane, czy to jest jakiś właśnie pałac, czy to jest urząd, czy co to jest. Żadnych tabliczek, żadnych napisów, nic. Mega taka surowa po prostu architektura. I oczywiście jak tam by był jakiś napis, no to dodałoby jakiegoś detalu. Natomiast dzięki temu, że nic nie ma, to sama ta architektura po prostu wybrzmiewa i nic jej nie przyćmiewa. To jest naprawdę mega spoko. Gość, o tam już widzę, że policja się zjechała, także może będę się stąd powoli zbierał, żeby mi tej karty nie chcieli skasować, bo oni są przerażeni, że ktoś im nagrywa budynek. Widzicie, tam jest policja zaparkowana. Gdzie to jest? No tam. No a mi mundurowy. Ja już tam byłem na tych schodach, już tam prawie do środka do budynku wchodziłem i słyszę, że tam ktoś tam ładno woła i pokazuje, że na dół, na dół. Może gdybym się nie pchał pod same drzwi, to by nie wyskoczył. No nie wiem, trudno. Także musicie sobie sami przyjechać i zobaczyć to z bliska. Spod pałacu kieruję się na blok 22, bo cały czas widzę, że tam na mapie jest strasznie duży ruch. Nie wiem co tam jest.
Może jakieś centrum handlowe czy coś takiego. W każdym razie będziemy tamtędy przechodzić, bo kierujemy się do budynku, do hali kongresowej. Zaraz wam powiem jaki. A obok bloku 22 jest jeszcze blok 21 i 3, które też są spoko, więc zobaczymy jak to wygląda o tej porze. Ale możliwe, że wstąpię gdzieś coś zjeść, bo nie jadłem dzisiaj kompletnie nic. A jest już późno. W sumie nie odczuwam głodu, bo cały czas coś tam aktywnie tutaj robię, więc nawet nie miałem czasu pomyśleć o jedzeniu. Aczkolwiek zaraz mi się rozładuje bateria w aparacie i w telefonie, więc muszę gdzieś siąść, podpiąć powerbanka, więc przy okazji coś pewnie dziabnę. Właśnie gość, stojąc na światłach, wkurzył się, wjechał na chodnik i przejechał chodnikiem i sobie skręcił na swoją ulicę. Po co czekać na zielone, jak można chodnikiem przejechać? Idę tym blokiem 22 i nic tu nie ma poza blokami mieszkalnymi, a Google mówi, że tu jest duża aktywność. Zazwyczaj takie miejsca na Google to są oznaczone na przykład jakieś rynki, tak jak w Krakowie, gdzie masa ludzi w jednym miejscu przebywa. Natomiast tutaj chyba wystarczyło to gęste zabudowanie i Google oznacza to miejsce jako aktywne. Ale nie ma tu dużo ludzi. Wszyscy muszą być w domach. I mamy takie osiedlowe centrum. Restauracyjka, foto, kecik, Maxi Market, bakery, piekarnia. Taki serbski Manhattan. Jest taki mały plac zabaw i park. Dookoła wszędzie bloki mieszkalne. No i faktycznie wygląda jakby tu gęste zaludnienie było. Muszę się przejść jeszcze taką bramą jedną. To też jest niezły klimacik. Kurde. Czyli tu nie dość, że jest jeden blok, przejdzie się z mini skwerek i jest znowu kolejny. I dopiero później jest ulica. Także faktycznie gęstutko. Sava Center, centrum kongresowe. Kolejny bardzo fajny budynek, modernistyczny, ale cholera, nie da się takich rzeczy zaprezentować. Jedyne to z lotu ptaka albo z tamtej wieży. No bo tutaj wszystko zawalone. Przeszkadzajki takie. Samochody jakieś. Tu w ogóle, że widzę jakaś budowa idzie. No i też z tej perspektywy to nie wygląda tak jak na planach budowy. Jeszcze rzut okiem na blok 22 z tej perspektywy. Od tych budynków. Prawie tak jak mi teraz ten zasłania. Tutaj skąd przyszliśmy. No i aż do tamtego budynku. Blok 22 to jest na szerokość, a na długość to on jest 3 razy tyle. Cały wypełniony takimi śmiesznymi blokami.
Te giganty były ostatnie na mojej liście. Także z Belgradu odmeldowuję się. Chyba już dzisiaj nic więcej nie dogram. Ewentualnie jak coś mnie ciekawego spotka. Ale na dzisiaj to już chyba koniec. Lecę wybrać kasę z bankomatu, żeby mieć za nocleg czym zapłacić. Może coś wszamam i pora kończyć ten wyjazd. Mam jeszcze 2 dni jazdy do domu, ale chyba nie będę zahaczał o nic spektakularnego, więc prawdopodobnie to jest ostatni odcinek. Czołem.